Cześć, witajcie na kanale Plecak i Droga. Dziś 12 dzień naszej podróży szlakiem Camino de Santiago. Wyruszamy z urokliwej Azofry, kierując się do Granion. Po drodze czeka nas kilka niezwykłych miejsc. Przejdziemy obok Ciruena oraz odwiedzimy Santo Domingo de la Calzada. Poznamy nowych pielgrzymów. Ruszajcie z nami. Odkryjmy, co przyniesie ten etap. Zapraszam. Dzień dobry kochani. Nie wiem, która godzina, ale jest gdzieś koło 7. Wyszliśmy z naszej albergę w Azofra, miejscowości. Zresztą taką nazwę ma albergę. I idziemy do Santo Domingo. Taki jest plan. To około 15-16 kilometrów. Nie chcemy dużego odcinka. No ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Miasteczko malutkie, dobre jedzonko. Było bardzo miło. O! Nie przepuszczą pielgrzymów, coś takiego. Ja myślałam, że tu pielgrzym ma pierwszeństwo. Jakie rozczarowanie. Tak. Zobaczcie. A to jest Eugen. Sag mal hallo. Hallo. Yeah. Wczoraj wieczorem poznałam Niemca Eugen. Przypadkowo zagadał, że słyszy, że my Polki, ale mówił po angielsku, ja 5/10 rozumiałam. I tak, jesteśmy z Polski. A ty skąd jesteś? A on mówi, że Germany. Ja mówię, no to ty mówisz po niemiecku. Od razu zaczęliśmy rozmawiać, śmiech był na sali. Znaczy, my się śmialiśmy. I sobie ucięliśmy pogawędkę bardzo fajną wieczorkiem, bardzo późno zresztą. Jako ostatni doszedł do albergi. Jak już wszyscy prawie kładli się spać, on dopiero szedł pranie robić. No i mu się poskarżyłam, że mi spuchły stopy bardzo. I w ogóle zaprowadził mnie do kuchni. Wziął miskę tą, w której prałam moje rzeczy. Nalał wody, otworzył zamrażarkę. Powyciągał lody, wszystko powrzucał te lody do środka. Wyciągnął taki wkład do zamrażarek polowych. Też do tej wody walnął. Woda się zrobiła lodowata, wiadomo. I kazał mi nogi włożyć i oblewać aż po kolana. Jaki ból. Lodowata woda, no tak rozpalone, spuchnięte stopy w pierwszej chwili. Potem to już nie czułam już nic, bo aż do kości zmarzłam. I mówi, że to pomoże. No nie wytrzymałam długo. Dziwił się, że za chwilę wszystko popakowałam, wylałam wodę. Uciekłam. Fakt, minął ból, ale opuchlizna nie zeszła. No to pewnie dlatego, że za krótko. Poczekajcie, bo widzę, że obiektyw jest brudny. Przepraszam. Tak, to są warunki polowe. Reporterki z Jakubowej wyprawy. I co to ja mówiłam? Tak, on ma dzisiaj 33 km w planie. Powiedział może mniej, może więcej, ale teoretycznie najczęściej chodzi 38, tylko że jest naprawdę upał, to chodzi trochę krócej. No to mi oczy z orbit wyszły. Jak to? Ty tyle kilometrów? My ledwo dajemy radę. I dzisiaj rano stwierdził, że ja źle noszę plecak. Ja do niego mówię, wiem, bo ja mam męski plecak. Mój żeński został w domu, w dołtach, który był dla mnie bardzo niewygodny. Ten męski jest dla mnie lepszy. No ale tam mi poustawiał i mam po raz pierwszy ustawiony plecak. Patrzcie, jak daleko od ciała. No i też pocić się nie będę.
No i rzeczywiście teraz to już wszystko wisi mi na biodrach. Mocno zaciągnęłam pas i wszystko mam na biodrach. Wczoraj kolację miałyśmy Pilgermenu, bardzo smaczna. Ja sobie wzięłam Gemüseeintopf, czyli na talerzu miałam różne zielone warzywa, takie ugotowane w sosiczku, pyszne. Na drugie danie wzięłam sobie cielęcinkę z frytkami, z gryla naturalnie, cielęcinka. A na deser wzięłam budyń karmelizowany, tak się nazywa. Wszystko było bardzo, i z bitą śmietaną. Bardzo smaczne. Do tego zamówiłam białe wino. Sru, cała flaszka. Dosiedli się do nas dwóch Włochów. Obaj się nazywają Giovanni, jeśli dobrze pamiętam. Chyba tak. Szybko wyjęłam telefon, bo tam mam niemiecki program na telefonie Übersetzer. Bardzo fajny, łatwy program. Mówisz i odpowiada po włosku. Zaraz sobie też zainstalował i na 2 telefony szło nam bardzo sprawnie. Normalnie rozmowa szła jak. Było bardzo wesoło przy winie, wiadomo. Oni też zamówili białe wino. Także wino się lało. No nic dziwnego, no zobaczcie. Jak sięgnąć wzrokiem, wszędzie winogrona. Może trochę za szybko zrobiłam obrót. O, tak z rana to niedobrze robić takie obroty. Było bardzo sympatycznie, wesoło. No i teraz maszerujemy dalej. Przed nami będzie góreczka. I z tego co zrozumiałam, ponad 9 km bez dostępu do wody. Dlatego zatankowana idę. Ela też zatankowała ile wlazło. Jej 3 buteleczki, ona ma półlitrowe. Ja mam dużą i małą. Woda jest. I czuję się to, bo to waży. Ale co zrobić, jak tyle kilometrów bez wody? No, to tyle od Basieńki reporterki. Do następnego odsłonięcia. Ciao, ciao. Jest po 7, 20 maja. Słońce wstaje. A tu takie widoki. Codziennie piękne widoki. I już wy to wiecie, ale moim zachwytom nie ma końca. Idziemy teraz do Santo Domingo i zobaczymy, jak nas nogi poniosą. Doszłyśmy do Rolo de Azofra, czyli Columna Justitia. To historyczny słup sprawiedliwości, który w średniowieczu służył jako miejsce egzekucji lub publicznego wymierzania kar. Witajcie kochani, panorama, którą przeszliśmy. Zawsze pamiętajcie, mamy słońce w plecach. Jak tu pięknie. Naturalnie wy widzicie połowę to co my. Tak. Proszę bardzo, 2 Polki spotkałam. Mogę nagrać? Oczywiście. Proszę bardzo. Kasia, tak? Asia. Asia i Magdusia. Tak. Witajcie. Cześć. Skąd idziecie? Z Gliwic. Z Gliwic. Znaczy, nie, idziemy z Pamplony. Super. I jak wam się podoba kaminowe wyprawy? Bardzo. Fajnie jest. Jeszcze fit? Jeszcze nie ma trzymamy. bombli? Jeszcze się trzymamy. Trzymacie się bez porażeń słonecznych, bez niczego. To dobrze, to bardzo fajnie. A jak wam jedzonko smakuje? Też dobrze, szczególnie te z supermarketu. A wiecie, że wam się należy menu Pellegrino? Tak, ale w jakim sensie? W każdej, nie w każdej, są wybrane restauracje i albergi znają je i podają. No. Są tak zwane menu Pellegrino. Idziecie tam ze swoim kredencjalem, dostajecie pieczątkę i za 12 albo 15 euro
Najecie się pod sufit. Bo, tak, wiemy. Aha. Ale to są też takie menu del dia i to jest bardzo podobne, też po 12-15 Aha, no. Tak. I też się można najeść właśnie bardzo. I smaczne. No, tak. Jest Chociaż pierwsze, my bardzo drugie i budżetowo deser. Próbujemy. Tak, Aha, my próbujemy budżetowo, oszczędniej. tak jest. Więc Czyli same gotujecie w Alberdze. raczej właśnie kupujemy sobie jakieś te pataty, na przykład te tortille con patatas w tych supermarketach. No, Albo jakieś inne dobre rzeczy. Takie też tutaj od nich, które wychodzą dużo taniej niż w restauracji. no. No, ale od czasu do czasu też sobie idziemy coś zjeść takiego większego. Aha, to jest bardzo fajnie. No. Ja już zaczęłam nowy kredencjal, już jeden mam pełen pieczątek. Bo ja wszędzie pieczątki zbieram. A, W każdej kawiarni, gdziekolwiek jestem, pieczątkę proszę. No i mi się zrobił jeden fol. I wczoraj zaczęłam nowy. ale fajnie. Ale mam w planie dokupywać. No to dobrze. Nie są drogie, 2 euro dałam. Super. No, No ja widzę właśnie, że dużo ludzi tutaj bierze dużo tych pieczątek, a my tak tylko jakby z Albert bierzemy. mhm. Więc Będzie akurat. tak idealnie nam. No, fajnie. No, to była wasza ulubiona reporterka z Kaminowej Drogi. O, widzę znowu poplamiony ten. Przepraszam, muszę wyczyścić obiektyw. I do następnego. Ciao, ciao. Odpoczywam. Pellegrini. Czy jak się odmienia? Na pielgrzymkę. Pellegrino. No to Pellegrino, nie ma odmiany. Tak się odpoczywa po jedzonku i po bardzo trudnej drodze. Tak. Na takich bardzo pięknych, majestatycznie wykonanych fotelikach. Pozdrawiam bardzo gorąco. Buziaki z samej górki. Dzięki, dzięki, dzięki. Przed nami kolejna miejscowość. Nieważne jaka nazwa, kogo to obchodzi, jak jest zmęczony. A tutaj po lewej pola golfowe nawadniają, a i tak trawka więdnie. No ale ewidentnie pola golfowe, nawet wózeczek tam jedzie. Ten taki golfowy. A tu jak okiem sięgnąć, łany zbóż. Trzeba będzie pisać, co to za miejscowość. Dobrze nam zrobił ten odpoczynek, zjadłyśmy troszkę. Miałyśmy Filadelfię, ogóreczek gruntowy, troszeczkę soli, pół bagietki i popiły zimną wodą. I bardzo smaczne i je się, aż uszy się trzęsą. Wierzcie mi, to jest sama pyszność. Chciałyśmy camemberta, ale tylko po stronie tej francuskiej jeszcze były camemberty i brie. Tu tylko te topione serki są. Dziwi nas to bardzo. No ale bierze się co jest. Nie pisze. Co to za mieścina? Aha. Popatrzcie, jak grają w golfa. Stoją w miejscu. To się nazywa sport. Nie wiem, w czym tu jest sportowe. No ale ukochany sport na świecie. Co tu pisze? Restauracja, albergue Ciruena. Ion de Ciruena. Miejscowość się nazywa Ciruena. Nie wiem jak się czyta. Ciruena? Albo jeszcze inaczej. O! Przechodzimy przez pielgrzyma. Spróbujmy. No, zmieszczę się, tu jest szeroko. Raz, dwa. Przeszło.
Na postoju założyłam nogawki do spodenek, bo mam od tyłu poparzone od słoneczka. I nie ma żartów, założyłam tym razem. Bardzo dużo ludzi ma takie poparzenia, gdzie się nie spojrzy. Niby równa droga ma być, ale jednak częste są znowu górki. Jak widać przed nami następne wzniesienie. To jest malutkie wzniesienie, ale było, dlatego pauzę zrobiłyśmy, bo było dość ostre i wszyscy padali. Taki gaik był zrobiony z betonowymi leżakami i ławeczki były i po prostu po tym wzniesieniu wszyscy zasapani siadali. Tam jest też wodopój, tak kraniczek i sobie korzystali z tej wody. No to czyli nie tylko my takie słabe. No wszystkich wykańcza, nawet tych młodych chłopaków. Taka cała grupa idzie. Nie wiem, oni chyba mówią po hiszpańsku albo po włosku. Ale jest ich dosyć. I jeden za drugim docierał. To już ci, co wcześniej przyszli, się śmiali z tych, co docierali. A sami tak samo zasapani wchodzili do gaiczka. Także nie ma wyjątków. Wszystkich ta droga bardzo eksploatuje. Pięknie tu, prawda? Skowronki śpiewają. Nareszcie żadnych aut nie ma. Która godzina? Nie wiem, bo zegarek mam w torbie. I idę dalej. Zdobyłam ten szczytek. I patrzcie, to się nazywa równa droga. Ale to pięknie jak jakaś wstęga. Wstążka do włosów. Ktoś też robi zdjęcia. Normalne. Iść tędy i nie fotografować, to się zapomni. Patrzcie jak pięknie. Jak tu pięknie. Naprawdę cały czas widoki. Pod warunkiem, że pielgrzym idzie strzałkami. Oni prowadzą takimi drogami, żeby coś z tego było. Widoki piękne. A jakby się szło tam, gdzie jeżdżą auta, to wiadomo, nie widać nic. Niewiele przynajmniej. Ale to się nazywa pielgrzymka. Są prawdziwe drogi pielgrzyma. Muszę ostrożnie. Teraz jest w dół. Ledwo się wdrapałam pod górkę, teraz w dół i zaraz będzie znowu pod górkę. I znowu w dół i widzę znowu pod górkę. A już co tam na horyzoncie daleko? Pewnie znowu w dół i znowu pod górkę. I tak kilometrami. Tak, bolą stopy. Lewa noga, pięta z lewej nogi. Coś wewnętrznie tam się zrobiło. Ela mówi, że mam bąbla, ale wewnętrznego jego nie widać. Nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Nakleiłam plastra na krzyż i czuję tą piętę i mam nadzieję, że ten plaster mnie chroni jednak. Dlaczego? Bo 2 dni temu miałam kamyczki bez przerwy w butach, aż w końcu mi się już odechciało je wyciągać, bo to cały proceder. Stanąć, zdjąć plecak, wszystko podpinać, torbę oswobodzić, schylić się, zdjąć buta, wyrzucić kamyczki i od nowa to samo, ubieranie, zapinanie. Już jak następny kamyczek wpadł, już mi się nie chciało, no to mam teraz. No ale nie ma innego wyboru, one wpadają bez zaproszenia. Dlatego jedną piętę odczuwam. Mam nadzieję, że tylko na tym się skończy i nie będzie poważniejszych efektów. Ja to schodzenie z górki trochę kolana obciąża, mimo laseczki. Wzięłam jedną, od początku wiedziałam, że wezmę jedną, trenowałam tylko z jedną, bo prawa rączka jest do kamery i telefonu, bo i jednym i drugim filmuję, fotografuję, więc przeszkadzałby mi drugi kijek bardzo. Ja co chwilę coś robię. Torba w pogotowiu, patrzcie, ona mi wisi na pasku od plecaka, nie na szyi, chociaż na szyi mam pasek, idzie przez szyję, ale dopiero jak zdejmę plecak,
wyswobodzę torbę z tego paska, no kolano mi nawala. To wtedy wisi mi na szyi. Nowiutką torbę tydzień przed Camino zaniosłam do szewca, pokazałam, o co mi chodzi, bo mam drugą w domu, taką militarną, wojskową. A ona właśnie ma taką opcję mole tak zwane, żeby mi coś takiego skonstruował podobnego i mu wytłumaczyłam, o co chodzi, zajarzył, zrobił i powymieniał mi jeszcze na bokach, bo oryginalnie ta torba miała na stałe zrobione cieniutkie paseczki. Ale ja chyba to już mówiłam na początku wędrówki w którymś filmie, ale to nic, powtórzę. I dzięki temu mogłam wziąć właśnie pasek z tej militarnej torby. I mam szeroki pasek, a nie taki cieniutki. Dajcie spokój, 2,5 kg na takim cieniutkim pasku to ładnie bym miała powrzynane. Słyszycie żaby? Z dwóch stron tu też, bo tu są takie za tymi krzakami stawiczki malutkie. Koncert żab. A gdzie boćki? Nie widzę. Gdzie one są? No. Dobra, pod górkę. Stamtąd przyszłam. Takie malutkie wzniesionko. I zmierzam tu. Piękne te drogi, prawda? Szkoda, że wcześniej nie zrobiłam zdjęcia, jak one się tak dublowały. Ale zrobię teraz. Co to za miasteczko? Santo Domingo? Niemożliwe. Miałyśmy przejść 15 km. 15-16. Czyżby już przeszło. Dość duże miasto. Czekajcie, zerknę. Nie, dopiero 12 km. To jeszcze nie może być Santo Domingo. To gdzie my jesteśmy? Ale zaraz na postoju spokojnie przejrzę. Bo teraz idę, ręce zajęte. Tu kamera, tu kamienie. O, zobaczcie, jak się idzie w dół. Źle stanę i co? I sama sobie winna. Trzeba uważać, gdzie się staje. Kanciaste kamienie. Ale nie jest tak źle. W tych pierwszych dniach, pamiętacie? Tam były kamienie. Ale byłam zafascynowana tą trasą. Wiem, że to było niebezpieczne, ale mi się bardzo podobały te głazy, to wszystko. Nie wszystko mi się udało nagrać, bo nie sposób było iść i nagrywać. Ale coś fantastycznego. Słuchajcie, jeżeli teraz jest 12 km, to być może to jest Santo Domingo, bo tak na zdrowy rozsądek to do miasta ze 4 jest. To jest te 15-16 km. Na horyzoncie Santo Domingo de la Calzada. Ta ta ti ta ti ta. Di 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 dam. Di 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 di. Dum 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 dum. Przed nami taras widokowy, na którym stoi Monumento al Ingeniero poświęcony świętemu Dominico de la Calzada, urodzonemu w 1019 roku. Był największym propagatorem szlaku pielgrzymkowego Camino de Santiago. Stał się patronem inżynierów budownictwa. Dotarłyśmy do Santo Domingo de la Calzada i mamy w planie tu chwilę odpocząć. Może znajdziemy jakiś lokalik i zjemy lekki posiłek? Tadeusza z Polski. Skąd? Inowrocławia. Z Inowrocławia. Proszę bardzo, rodaka spotkałyśmy z taką flagą. Dlatego poznałam i krzyczałam głośno, kto mówi po polsku? I się odezwał po polsku. Ja mówię. No to jest już 7. osoba z Polski na naszym Camino. To super.
bardzo się cieszymy. Ja też się bardzo cieszę, że spotkałem Was, bo faktycznie tyle czasu już przebywa, a Wy jesteście pierwszy dzień. Tak? A jak mija Camino? Dobrze się jedzie? Męczące. Męczący jest, ale w końcu człowiek świadomy jest. No nie myślałem, że dzisiejszy dzień był straszny, bo było tak tam lotu, takie kamienie, że myślałem, że w ogóle nie podejdę. Ale wszystko jest okej. Boże, kochany, byłem świadomie, czy przyjechał tutaj. No, wiedział co go czeka. Tak, i to nie ma co przykrywać. Pogoda jest jak jest, warunki są jak są, ale świadomie to będzie dla mnie najlepszy wypoczynek, jaki mógł być. No. Od paru lat wymarzony. No. No, dla mnie też, dla Eli też, dla nas też. No to w sumie, dla wszystkich. Tu przychodzą ludzie ze świadomością. Chyba tak. Ale ja przepraszam, muszę Wam powiedzieć, bo chyba gdzieś zostawiłem okulary z tego wrażenia. Aha. No to toj, żeby się znalazło. Tak się nie zakończyło spotkanie z Tadeuszem. Zaprosił nas na pyszne piwko do Restaurante Arcaja przy Plaza Espania, tuż koło kościoła. Spędziliśmy bardzo miło popołudniowy czas, a potem ruszyliśmy w dalszą drogę. Dzisiaj chcemy nocować w Granion. Wychodzimy z Santo Domingo przez mostek. Rzeczka o taka, pokrojona na kawałki, wysepkami. Domyślam się, że w czasie większych opadów deszczu tutaj na pewno leje się woda, bo po co by taki wielki most budowali. Jest po drugiej, a dokładnie, a nie, 13:33, w pół do drugiej, przepraszam. No to parę godzin marszu będzie. Dochodzimy do Granion. Za nami jakieś ponad 20 km. Jednak zrobiłyśmy więcej. Ale się cieszymy. Jutro będzie mniej o tyle. Teraz zmierzamy w stronę tego pięknego kościółka, bo przy kościółkach są nasze albergi, bo my bierzemy te katolickie, te parafialne albergi albo państwowe. Cisza, no wiadomo, we wiosce cisza, to jest siesta, jest 3:15 i my zaraz dostaniemy pokój. Dzisiaj się czuję trochę lepiej jak wczoraj. Wczoraj ledwo powłóczyłam nogami i tylko na łóżku usiadłam, od razu zasnęłam. Dzisiaj się czuję dużo lepiej. Ale widzę znowu górka przed nami. Ja i tak idę pod górkę cały czas. Ale będzie jeszcze wyższe podniesienie. Jesteśmy w Granion. Stwierdziłyśmy jednoznacznie, że te małe miejscowości wszystkie są na takich wzniesieniach ostrych. No logiczne, łatwiej jest bronić. Jakie piękne graffiti wita. Aha, tu szczałka. To prowadzi dalej pod górkę. Nie, ja wezmę schodki z takiej miększej strony. O! Wierzcie, że się idzie, jakby miał człowiek nogi z ołowiu. Przed nami, przed chwilą dwie dziewczyneczki, też z pielgrzymy, wyminęły nas. Tak sprawnie im to poszło. Granion. No, kaminowa droga idzie równiutko przez wioskę. Czyli tędy. O, są te dziewuszki z przodu. Zgrabne, młode, silne. Cak, cak, byłam przekonana, tak im się szybko szło, że idą bez plecaków. Na pewno przekazały to taksówkami plecakowymi. Ale nie. Miały naprawdę plecaki. Wow. No, co znaczy młodość.
Jesteśmy w Alberdze Donativo i za nocleg i kolację każdy płaci ile chce, ale nie jest gratis, pisze. To nie wiem, 12 euro damy na osobę. Tam wiszą nasze prania w ogródku. Nie wiem, czy ludzie tu siedzą, nie chcę filmować. Nie, siedzą, ale nie widać. A tutaj jakiś taki kominek. Jest bardzo zrobiony w takim stylu babuniowym. O, ciemno. Może zapalą nam kominek. Wszystko jest tak dopieszczone. Jakiś dom kupiony, ruinka stara, przerobiona po prostu na albergę. Tutaj kupiłyśmy sobie ciasteczka na wagę, troszkę z tego, z tamtego i siamtego. I jesteśmy już bardzo zadowolone. A tu jest pokazany wybór tych wypieków. O, świeci się, czekajcie, pod kątem. Nie wiem, czy widać. Różności. Taka piekarenka, bardzo ciepło w środku. La piragua, la piragua, que contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía desde el banco viejo puerto a las playas de Amor y Chimichagua. Era la piragua de Guillermo Cubillo, era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillo, era la piragua, era la piragua, la piragua, la piragua, la piragua. Gracias. Brawo! Aleluya. Yes. Ready? Ready? Ah. I heard there was a sick boy, and he pleased the Lord. I told Hallelujah, hallelujah. Brawo! time for dinner. Brawo! Tak dobiegł końca nasz kolejny 12 dzień wyprawy. Wszyscy goście tej albergi wspólnie zasiedli do ogromnego, biesiadnego stołu. Słychać było języki z różnych krańców świata. Kolacja była bardzo smaczna i podlana dużą ilością wina. Opłata była donativo. Co to znaczy? Każdy dawał tyle, ile uważał za słuszne. Myśmy obie ustaliły 15 euro na osobę. Za nocleg i za posiłek, za kolację. Przeszłyśmy dzisiaj 24 kilometry. Poznałyśmy wiele osób. Jak na kaminowy standard troszkę posiedzieliśmy przy stole. Ale ja już się z wami żegnam i mówię jak za każdym razem. Buen camino!